Cześć, tu Marcin Wytrążek. Kolejny zestaw ćwiczeń to będzie złota siódemka. 7 takich przemyślanych ćwiczeń, które pomogą usprawnić Twoje ciało. I jak zobaczysz, to te ćwiczenia w dużej mierze będą na obręcz biodrową, na biodra, miednice, kończyny dolne i na stabilizację tułowia. Tak, żeby zabezpieczać swój kręgosłup i z jednej strony go usprawnić, a z drugiej strony trochę przełożyć akcent podczas poruszania się w życiu codziennym bardziej na biodra niż na kręgosłup, żeby co chwilę się nie poruszać w ten sposób, jak coś trzeba dźwignąć, to na zgiętych nogach. Im więcej ruchu i mocy i siły jest w biodrach, tym mniej cierpi kręgosłup. Pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie i zawsze w przypadku wątpliwości, co jest przyczyną Twoich dolegliwości oraz tego, jak powinna wyglądać Twoja ścieżka terapeutyczna, skontaktuj się z lekarzem albo z fizjoterapeutą, który pomoże dobrać Ci właściwe dla Twoich dolegliwości ćwiczenia. Ten zestaw ćwiczeń ma wiele zalet. Jedna jest taka, że można go wykonywać codziennie, czy to może w pracy, czy może w przerwie w pracy, czy po pracy. Też się nie ubierałem specjalnie w żaden strój treningowy, ponieważ te ćwiczenia będziemy wykonywali w pozycji stojącej. W czasie tych ćwiczeń niewiele ruchów będzie się odbywało w kręgosłupie, więc to jest zestaw, który nie będzie przeciążał Twojego kręgosłupa, wręcz będzie Twój kręgosłup odciążał. No to zaczynamy. Nie będę liczył i wykonywał tych ćwiczeń na liczenie, po prostu pokażę każde z tych 7 ćwiczeń i omówię, o co w nim chodzi, bo tu chodzi o to, żeby zrozumieć te ćwiczenia, a potem już beze mnie, bez oglądania, te ćwiczenia wykonywać w różnych sytuacjach życiowych. Stań w pozycji wyprostowanej. Postaraj się wyciągnąć, ustawić równo ramiona. Jeżeli masz wychylony środek ciężkości, no to cofnij go. Cofnij troszeczkę brodę. Można powiedzieć, stań trochę po wojskowemu, ale nie z jakimś dużym napięciem. Pierwsze ćwiczenie to będzie stanie na jednej nodze. To już jest ćwiczenie, w którym ćwiczymy kontrolę własnego ciała. No i teraz właśnie przenosimy akcent na biodra. A przy okazji to jest wstęp do kolejnego ćwiczenia. Ciężar ciała na jednej nodze i wykonujemy skręty. Tak, żeby poczuć, że wiele naszych ruchów w ciągu dnia nie musi się odbywać tylko i wyłącznie w kręgosłupie. Dobrze by było, gdyby dużo tego ruchu zachodziło w biodrach, a tego typu ruchy skrętne wykorzystujemy bardzo często. I druga noga. To samo. Prosta sylwetka, wyciągnięcie się ku górze, głowa prosto. Już samo stanie na jednej nodze jest ćwiczeniem, a teraz powolutku jeszcze wykonujemy skręty. Czyli powolutku trochę w jedną, trochę w drugą, czyli zakręcamy jedną nogę w jedną stronę i odkręcamy. Czyli zakręcamy biodra, można powiedzieć, otwieramy biodra. Czyli stopę skręcamy w jedną stronę i odkręcamy. Rób ile możesz. Czasami może tak być, że na początek stanie na jednej nodze sprawia trudności i tu się może przydać jakiś kijeczek, żeby troszeczkę się wspomóc i powoli robimy skręty, czyli lekkie wsparcie na kiju, może na krześle, ale ważne, żeby to oparcie było wysoko. Chodzi o to, żeby czasem się nie podpierać na jakimś niższym krześle. Drugie ćwiczenie to taka zmodyfikowana mała jaskółka, chyba coraz popularniejsze ćwiczenie, bardzo istotne właśnie dla dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa. Oczywiście może być z kijkiem, może być bez kijka. Jeżeli czujesz potrzebę, to z kijkiem. Postaraj się ustawić ciało w jednej linii, czyli głowa, szyja, kręgosłup, biodro. I teraz będziemy robili to samo, co wtedy, tylko jest inna perspektywa. Robimy odkręcenie biodra na zewnątrz, czyli rotacja zewnętrzna w biodrze i skręcenie biodra do wewnątrz. Czyli stopa też jest skręcona do wewnątrz, biodro obniżone, a teraz biodro unosimy, wykonujemy rotację zewnętrzną. Ta sama sytuacja. Jak czujesz konieczność podparcia się, nie ma problemu. Czujesz, że może przyda się tutaj ustawienie rąk, jak w jaskółeczce, to możesz robić jaskółkę, hop, i robimy parę ruchów otwierania i parę ruchów zamykania biodra. To nie są jakieś wymagające ćwiczenia, a z drugiej strony może się okazać, że będziesz czuć, że gdzieś kłopoty z równowagą, hop, gdzieś kłopoty z kontrolą, czy może z siłą w biodrach. Na drugą stronę idziemy. Jak czujesz potrzebę przerwy, to robimy pomiędzy przejściem z jednej strony na drugą przerwę, może lekkie krążenia biodrami, przetruptanie w miejscu i stajemy na drugiej nodze.
hop. I to samo, pochylenie, tu możesz wybrać ten kąt, może ten kąt będzie troszeczkę mniejszy, może czujesz, że możesz zrobić troszeczkę większy kąt pochylenia, to już musisz wyczuć sytuację i robimy odkręcanie biodra, hop, i rotacja wewnętrzna. Więc to jest ćwiczenie, które z jednej strony buduje siłę w stawach biodrowych, bardzo dobre też dla stawów biodrowych. Ważne, żeby po prostu biodra nie bolały. Tu ma być czuć, że pracują mięśnie. No ale najważniejsza rzecz, która się tutaj odbywa podczas tych ćwiczeń, to jest budowanie kontroli świadomości własnego ciała. I myślę, że po tych ćwiczeniach będziesz czuć, że w biodrach się dużo zadziało, a tu jest gdzieś praca nad tym właśnie, żeby umieć kontrolować i stabilizować tułów. Trzecie ćwiczenie, które bardzo lubię, już nieraz o nim nagrywałem, to jest wykrok. Jak widzisz, to jest taki zestaw, który można zrobić wychodząc z samochodu, czyli wyjść z samochodu w czasie podróży, pracy, stanąć w biurze i wykonać, bez kładzenia się na podłogę. Teraz, to nie ma być gigantyczny wykrok, tylko taki, w którym będzie czuć rozciągnięcie zginaczy na przedniej stronie biodra. Ale to ma być taki wykrok, który nie spowoduje, że będziesz wyginać mocno lędźwie i pojawi się przeprost w kręgosłupie. Nie. Tutaj prosta sylwetka, czyli można powiedzieć lekko uginamy nogi, kręgosłup jest prosto, cofamy nogę, kręgosłup dalej jest prosto i tu jest lekkie naciągnięcie biodra. Hop, jedna. Nie? To samo na drugą stronę, więc można też się pobawić samą postawą, przyjmowaniem tej postawy. Trochę można ponapinać pośladek, powciskać stopę. Hop, to jest bardzo dobre ćwiczenie złożone. Do czego ono służy? No do tego, że za chwilę można robić małe wykroki i do tego teraz zachęta. Czyli robimy wykrok, tak naprawdę parę ćwiczeń można tu zrobić i teraz potrenuj troszeczkę nogi, biodra, zaakcentuj pracę pośladka, no bo to jest coś, co jest przydatne, potrzebne, kiedy coś trzeba będzie podnieść. Więc tak jak powiedziałem, z jednej strony ćwiczymy siłę mięśni teraz, stabilizację, ale nie sztuka dla sztuki, ćwiczenie dla ćwiczenia. Trochę przy okazji rozciągamy tkanki, tylko jednocześnie przygotowujemy się do tego, że za chwilę ta pozycja będzie przydatna. Tu można już jakichś nawyków nabierać, czasami może podparcie się przyda na drugiej nodze, do tego, żeby za chwilę coś podnosić ciężkiego z ziemi. Czyli teraz parę powtórzeń. Ja jestem zwolennikiem takiego czuciowego wykonywania zadań, czyli czuję, że no dobra, porobione, dobra, idziemy na drugą stronę, porobione. Tutaj ważne jest to, żeby pilnować, że te nogi, czy można powiedzieć stopy są ułożone równolegle, żeby ta noga gdzieś nie uciekała, żeby nie było, że kolano gdzieś ucieka w bok, czy kolano do środka, tylko żeby pilnować, dosłownie, ja to zawsze mówię jak w telemarku, że obie narty są równo, czyli mamy obie narty równo, hop, i jeżeli wykonujemy ruchy, to te nogi też są prosto kompatybilnie z nartami. I teraz rozwinięcie tego ćwiczenia to jest może ciut większy wykrok, większe rozciągnięcie zginaczy, ale też nie takie, które sprawi, że będzie jakieś duże wygięcie w dolnym odcinku kręgosłupa i powolutku dokładamy do tego zgięcia bocznego, tak żeby te tkanki zginaczy były bardziej rozciągnięte. Trochę gdzieś w głowie mamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, który łączy biodro z lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa, więc poczuj rozciągnięcie na przedniej stronie biodra i jeszcze z boku tułowia. Hop, chwilę można się powyciągać. Może w tej pozycji pooddychać. Zmiana na drugą stronę. Jak czujesz, że to ćwiczenie Ci służy, jest bardzo przyjemne, tułów gdzieś rozciąga i jesteś w stanie tą pozycję utrzymać dłużej, no to pobądź w tej pozycji, skup się na rozciąganiu z przodu, może napnij pośladek z tyłu i powolutku, spokojne wygięcie tułowia w bok. Tak, żeby czuć, że przód jest rozciągany, bok jest rozciągany. Jak czujesz, że masz kłopoty z utrzymaniem równowagi, jedyne co czujesz to, że Ci, nie wiem, nogi drżą, to może tu drobny podpór na kijku, na początek. Z czasem się wytrenujesz. Ważna też uwaga, jeżeli z jakiegoś powodu gdzieś pojawia się ból, nie wiem,
prąd do nogi, cokolwiek, jakiś dyskomfort inny niż rozciąganie, inny niż praca mięśni, to przerwij ćwiczenie bądź je zmodyfikuj. Kolejne ważne ćwiczenie to jest przysiad. Ja bym powiedział, że taki półprzysiad, żeby przystosowywać ciało do pracy nogami, biodrami, a nie kręgosłupem. Owszem, żadna krzywda, jak czasem się schylimy po chusteczkę w taki sposób. Oczywiście, jeżeli mamy w miarę zdrowy kręgosłup, przyzwyczajony do zginania, tolerujący zgięcie, to nie jest to krzywda, jak sięgniemy po długopis w tej pozycji, to nawet jest dobra pozycja, żeby się tam rozprostować i ponaciągać. Natomiast przy dźwiganiu czegoś, podnoszeniu czegoś ciężkiego, może zgrzewki z wodą, no to dobrze jest pracować na biodrach, czy z użyciem bioder, a nie z użyciem kręgosłupa. Więc tutaj jest pozycja neutralna kręgosłupa, czyli z lekką lordozą, jeżeli taką masz fizjologicznie. I teraz to, co będziemy robili, to powolutku dłońmi jedziemy w dół, dłońmi jedziemy w dół. Jedziemy w dół, tak żeby się, można powiedzieć, oprzeć o kolana i powolutku wracamy. Biodra w ten sposób, czyli dłonie idą po prostu pionowo, 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 pionowo w dół. Biodra w ten sposób idą ku tyłowi i większe napięcie jest na biodra. Jeżeli teraz by to było wykonywane bardziej ku przodowi, kolana idą, no to większy akcent jest na mięsień czworogłowy i na stawy kolanowe. A tutaj chcemy przy podnoszeniu czegoś ciężkiego, pierwsza rzecz, trochę wytrenować ten wzorzec, czyli tego typu wzorzec. Można by było też zostać z ręką podpartą i tu by trzeba było coś podnieść. Więc możemy teraz troszeczkę poćwiczyć takie kata podnoszenia czegoś, czyli taka walka z cieniem, jak w sztukach walki można powiedzieć, to tutaj będzie udawanie, że coś podnosimy, czyli plecy prosto, tułów ustabilizowany, tu może być lekki podpór, a tu coś cięższego podnosimy. I teraz czasami dobrą zabawą jest robienie tego naprawdę powoli, 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 powoli i czucie, jak nogi, biodra, pośladki pracują. No i udajemy, że coś tu trzeba chwycić, podnosimy. Zachęcam do praktykowania tego ćwiczenia, żeby to nie było tak, że raz w tygodniu trzeba jakąś ciężką siatkę podnieść i ciało nieprzystosowane do tego typu ruchów nagle coś podnosi, no to może być krzywda dla kręgosłupa, tylko żeby no właśnie w wolnych chwilach się przygotowywać do tych cięższych zadań, które w życiu są. Więc parę jeszcze powtórzeń, czyli po prostu dłonie powoli, powoli, powoli schodzą. Hop. Tu też przy podnoszeniu jeszcze można zaakcentować pracę pośladka. Mięsień pośladkowy to jest taki mięsień, który, jeżeli o nim myślimy, to pracuje mocniej. No i ostatnie powtórzenie. Udajemy, że coś podnosimy, pośladki pracują, wracamy. Teraz kolejne ćwiczenie, też z grupy takich wzmacniających, stabilizujących, poprawiających stabilizację tułowia, ale też siłę tułowia, no i kontrolę oczywiście nad własnym ciałem. Noga uniesiona ku górze i można troszeczkę ponapinać mięśnie w tej pozycji. Dużo będą pracowały mięśnie brzucha, więc sam fakt stania z wyciągniętą sylwetką ku górze, wyprostowaną sylwetką już sprawia, że poprzeczny brzucha pracuje. I teraz do tego dołożymy jeszcze skośne, czyli jeżeli będziesz napierać kolanem na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, hop, to napną się mięśnie skośne i trochę może do wewnątrz. Czyli stoimy w tej pozycji, hop, napięcia trochę w jedną, trochę w drugą. Czyli chwila napinamy w jedną, chwilę napinamy w drugą. Jak czujesz potrzebę opuszczenia, relaksu, zmiany nogi, to zmieniamy nogę. Będą osoby, które będą w stanie minutę tak stać i wykonywać te napięcia. Będą osoby, które być może wykonają to zadanie przez 10-15 sekund i przerwa. Więc po prostu ćwiczymy. Prosta sylwetka i napinamy w tej pozycji mięśnie skośne. W zależności od tego, w którą stronę będziemy się napinać, to będą te pracowały. Czyli teraz ta taśma się napina, można powiedzieć, hop. Teraz ta taśma się napina. Więc w zależności od tego, w którą stronę będziemy się skręcać, to różnie te mięśnie będą pracowały, trochę wzmacniając tą postawę. I jeszcze parę ruchów napięcia. Jedna strona, druga strona. Tu się możesz tym bawić. Czyli to może być tak, że może być ta ręka oporująca, ta ręka oporująca. Gdzieś w tych ćwiczeniach chodzi o to, żeby poprzygotowywać ciało do tego, jak my się w życiu poruszamy, co robimy, właśnie żeby więcej akcentu było na biodra, na nogi, żeby była kontrola tułowia. Mam nadzieję, że w tej mojej mikrosalce
się zmieszczę i będzie widać, o co chodzi. 2 ćwiczenia, też teraz takie trochę siłowe, oporowe. Jedno to będzie pchanie na ścianę. To jest jakaś modyfikacja, czy taka wersja planku. Tylko że to, co obserwuję, to wiele osób jest naprawdę niewydolnych. Nie ma silnych tych mięśni tułowia. I dla nich wykonywanie planku jest bardzo obciążające, takie w leżeniu na podłodze. Pamiętaj, ja nie nagrywam filmów dla supermenów. Od tego są różni wysportowani trenerzy personalni. Ja jestem fizjoterapeutą, częściej pracuję z ludźmi naprawdę obolałymi i cierpiącymi. I to jest taka próba wykonania planku, plus można powiedzieć nie taka statyczna, czyli będziemy po prostu pchali. Wyobraź sobie, że pchasz tą ścianę, przy okazji łydki się troszeczkę rozciągają. Tutaj ważna rzecz, żeby jednak mieć tułów w jednej linii napięty, barki nisko i pchamy z nóg na ścianę, a tak naprawdę pracuje całe ciało. Hop. Czyli też 30 sekund takiego napierania, pchania na ścianę. Ustaw tak tułów, żeby był prosto. Poczuj, jak cały tułów pracuje w czasie tego pchania ściany. Ostatnie ćwiczenie to będzie pchanie na ścianę bokiem, czyli można powiedzieć odwzorowanie planka, czy tego ćwiczenia typu plank na podłodze bokiem. Ta sama sytuacja. Pchanie na ścianę i teraz można się różnie bawić, bo można podnieść tę nogę bliżej ściany i napierać tułowiem, całym ciałem od stopy na tej nodze, hop. Albo można napierać na tej nodze, czyli też starać się pchać tą ścianę, utrzymać tę pozycję. Czasami to może być tak, że to będzie niewielki podpór, czyli jest pion, niewielki podpór, ale skupienie gdzieś na utrzymaniu prostej sylwetki. Trzymanie. To, co tu można dodać, nie w tym wariancie, tylko w tym wariancie, w którym noga jest bliżej ściany, że pilnujemy prosto sylwetki. Dobrze by to było mieć lustro i gdzieś korygować tą swoją postawę, żeby jeszcze podokładać troszeczkę odwodzenia, żeby powzmacniać mięsień pośladkowy średni, który jest także silnym stabilizatorem miednicy, no przez to kręgosłupa. Więc też można byłoby to ćwiczenie zmodyfikować w ten sposób. Druga strona tak samo, albo właśnie z tym odwodzeniem, może być trochę bardziej wariant zaawansowany, albo tylko samo opieranie się, pchanie na ścianę, czy to może przy użyciu tej nogi. To jest pchanie na ścianę, utrzymanie sylwetki prosto. Myślę, że czuć, że nogi popracowały, coś tu się rozruszało. Teraz kapitalnym zadaniem, często o tym mówię i będę często powtarzał, to by było pochodzenie sobie chociażby po mieszkaniu albo wyruszenie na spacer i poczucie tego, jak pracują biodra i miednica. Właśnie budowanie, to jest cel tego typu ćwiczeń, to jest budowanie w swoim ciele świadomości, gdzie te ruchy się powinny odbywać, a nie jak to czasami bywa, skrajne postaci, bym powiedział. Osoby, które mają tak sztywne biodra, że wręcz tak chodzą. I każdy krok to jest przeciążanie i katowanie kręgosłupa, że ten akcent jest ogromny na kręgosłup, a on powinien być, bym powiedział, bardziej, czy nasz chód, nasz sposób poruszania powinien być bardziej taneczny. Zachęcam popatrzeć, jak poruszają się tancerze, gdzie te ruchy się odbywają, bo my naprawdę większość ruchów lokomocyjnych powinniśmy mieć tutaj. W czasie dźwigania ten akcent też właśnie tu powinien być cały czas, a nie dźwiganie na zgiętych plecach. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tych ćwiczeniach. Czy może by jakieś dodać, coś uzupełnić, czy może któreś z ćwiczeń było za trudne. No, ćwiczenia na ból kręgosłupa można by było zrobić złotą setkę i przedyskutować niemalże 100 ćwiczeń wartościowych, które coś przynoszą, ale jeżeli mamy w głowie, a taki był mój cel, ćwiczenia, które są do wykonania w pracy, ćwiczenie zajmie około 10 minut, gdzieś można parę ruchów tu, parę ruchów tu i można zadbać w ciągu dnia, wprowadzić to jako codzienną rutynę, to myślę, że to jest naprawdę dobrze dobrany zestaw ćwiczeń. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No, staram się regularnie nagrywać takie materiały, trochę edukacyjne, trochę wspierające pracę nad własnym ciałem i od jakiegoś czasu też wracam do nagrywania filmów dla fizjoterapeutów. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.